Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie gotuję, nie robię żadnych mięs, żadnych ziemniorów, ani nic tego typu. Dziś piekę ciasto. Miodownik, taki pyszniutki, uwielbiam miodownik i do tego z orzechy. Orzechy, ale nie włoskie, pekany, dlatego że włoskie, takie łuskane bardzo ciężko kupić w dobrej jakości, bo kurczę, trafiają się takie, wiecie co, stęchłe i gorzkie. A ja w moim cieście bym tego nie zniósł, dlatego postanowiłem użyć pekanów. Dobra, tyle gadu. Słuchajcie, tu w małym garneczku mam miód, który delikatnie podgrzeję. Tu. Na bardzo wolnym ogniu i wleję trochę mleka. W międzyczasie do mąki wrzucimy masło, ale masło ja troszeczkę rozdrobnię na drobniejsze kawałki, będzie mi się lepiej to później wyrabiało. Połączymy najpierw suche składniki. Do mąki dosypuję teraz cukier puder. Całą gramaturę i składniki znajdziecie w opisie filmu. Dodaję sodę. Przemieszam to. I następnie dodaję miód połączony z mlekiem. To już sobie przestygło. Dodaję masło, które wcześniej pokroiłem. Dwa jajka i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Zobaczcie, jaki jest gęsty. Wow. I możemy dłońmi wszystko wyrobić. Zobaczcie, jakie ciasto jest fajne, gładkie i elastyczne. Więc robimy teraz kulkę. Taką. Łatwiej będzie nam podzielić na 4 równe placki. Gotowe. No i dobra, mamy podzielone ciasto, więc bierzemy się za pieczenie. Najpierw wyłożę pierwszy placek w blaszce. Dłońmi rozkładamy po całej blaszce, po całym dnie blaszki. On musi być cieniutki. Ten placek, który robię, jest plackiem wierzchnim. Albo można powiedzieć, że to jest pierwszy albo ostatni. Jak kto woli. Dobra. Ciasto mam rozłożone po całym dnie blaszki, ale musimy poczekać, bo najpierw musimy rozpuścić miód, cukier, masło i posiekać trochę orzechów, pekanów. Pomału zaczynam podgrzewać. Wrzucam również miód. Oczywiście prawdziwy, z pasieki. Nie jakąś tam, wiecie, podróbę na cukrze. I dodaję cukier. W międzyczasie posiekam pekany. Ale nie drobno, tak dość grubo. Wystarczy i wrzucam orzechy do garnka. To wszystko razem będę podsmażał, że tak to nazwę, jakieś 5 minut. A musi się zacząć pięknie wszystko karmelizować.
Gotowe. I rozprowadzamy to bardzo dokładnie po całym cieście. Gotowe. I teraz tak, ten pierwszy placek wkładam do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni na 10 minut. Pozostałe 3 placki będą piekły się w tej samej temperaturze, lecz trochę krócej. No i działamy dalej. Placki są upieczone, więc teraz zrobimy pyszny krem. Zobaczcie, tutaj mam mascarpone, tutaj mam masę kajmakową, a tutaj mam jeszcze orzechy pekane, które musimy teraz zmielić. Zmielimy dość drobno. To urządzenie jest naprawdę rewelacyjne. Dobra. I już jest zmielone. Teraz zamieniamy urządzenia. Wsypuję zmielone orzechy. Teraz dodaję masę kajmakową. Łyżkę rumu. 2 łyżeczki pasty waniliowej. Raz i 2. I dokładnie wszystko wyrabiamy na jednolitą masę. No i teraz musimy przekładać wszystko, robić piękne warstwy. Krem jest zrobiony. Tutaj mam w miseczce powidła śliwkowe. Już Wam mówię do czego. I tak, bierzemy pierwszy placek. Ja to zrobię w ten sposób, bardzo delikatnie, bo on może nam się trochę pokruszyć, a nawet jak to zrobi się, to nic się nie stanie. Dobra, i teraz smarujemy powidłami, ale nie za grubo, nie za dużo. Następnie nakładamy krem. No i kładziemy kolejny placek na górę. Smarujemy powidłami. I kładziemy ostatni placek, ten z orzechami. To jest najtrudniejsza część w trakcie robienia miodownika. Dlatego, że musimy teraz, jakby to powiedzieć, poczekać 2 dni, zanim go spróbujemy. A więc do zobaczenia. No i mój miodownik już dojrzał. Odstał sobie 2 dni w lodówce. I pamiętajmy, później wyjmując go z lodówki, musimy poczekać przynajmniej godzinę, żeby on, tak wiecie, jakby to powiedzieć, ochłonął. Żeby złapał takiej pokojowej temperatury i on wtedy będzie mięciutki i delikatny. A więc spróbujmy, bo wygląda no bardzo apetycznie. Odkroimy sobie kawałeczek. Może tak. Oj, 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 już widzę, że to jest mistrzostwo świata. W środku wygląda w ten sposób. Zobaczcie.
A więc bierzemy łyżeczkę i brak słów. No my god. Jest przepyszny. Pamiętajmy, to jest bardzo ważne, żeby on odstał. Ja wiem, że to jest trudne dla nas, ale warto. Jest delikatny, kremowy, czuć orzechy. No i powidła delikatnie nadają takiej, wiecie, lekko słodko-kwaśnej nutki. Coś wspaniałego. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Wow.